kto to jest przedsiębiorca, dość standardowe odpowiedzi otrzymujesz. A co to jest w ogóle umysł przedsiębiorczy, z czym się wiąże przedsiębiorczość, to mało kto wie. On nie ma pracowników. On ma partnerów biznesowych. Czyli jeżeli na przykład chcesz, nie wiem, mieć firmę księgową, to pójdź najpierw popracować trochę do firmy księgowej. Menadżerem robi nas, nie wiem, dyrekcja, rada nadzorcza, a liderem czynią nas serca i umysły ludzi. Zaspokajają swoje bieżące potrzeby, nie myśląc o tym, co będzie potem. Aczkolwiek idą takie czasy, że będą musieli zacząć myśleć. Bo po to, żeby w życiu było łatwiej, na początku musi być naprawdę ciężko. Mentor to jest człowiek, który ma wiedzę, doświadczenie, chce się tym dzielić i umie się tym dzielić. To, co trzeba na początku zrobić, to trzeba odnaleźć swój fundament tak naprawdę. Tak? Czyli z czym tak naprawdę przyszliśmy na świat, żeby po prostu się nie kopać z koniem. Radio Biznes. Witam Was na pierwszym odcinku Radia Biznes, w którym powiemy, o czym jest Radio Biznes, jakie ma cele, jaką ma misję, czym jest oraz troszeczkę sobie porozmawiamy o zarządzaniu ludźmi. Dzisiaj rozmówcą jest Ireneusz Osiński, jest prezesem Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów, inicjatorem wielu projektów, w których biorą udział i studenci, ale także ludzie z iskrą przedsiębiorczości. Witam Cię, Irku. Cześć, witaj serdecznie. Bardzo mi miło. Teraz jestem po drugiej stronie. Tak. Nie jest to łatwe. Może będzie łatwiejsze, może trudniejsze, zobaczymy, ale też w pewnym momencie dochodzi się do takiego momentu, że tyle ma się wiedzy, że można się także nią podzielić. I dzisiaj jeden taki element wyciągniemy, ale najpierw troszeczkę o samym Radio Biznes. Czyli czym jest Radio Biznes? Radio Biznes jest radiem internetowym, nie mainstreamowym, to po pierwsze. I Radio Biznes jest taką inspiracją dla ludzi, którzy chcą zgłębiać tajniki przedsiębiorczości, bo tak do końca jak się byś spytał kogoś na ulicy, kto to jest przedsiębiorca, to dość standardowe odpowiedzi otrzymujesz. A co to jest w ogóle umysł przedsiębiorczy, z czym się wiąże przedsiębiorczość, to mało kto wie. I może to radio, które tworzymy wspólnie, może odpowiadać na te pytania. Po co nam jest potrzebna w ogóle przedsiębiorczość? Bo z tym się też wiąże wiele mitów. Ludzie myślą, że jeżeli ktoś ma umysł przedsiębiorczy, to od razu musi mieć jakąś firmę albo przedsiębiorstwo. Ja znam wielu ludzi, którzy są bardzo przedsiębiorczy, a pracują na etacie na razie, ucząc się pewnych kompetencji, nabywając wiedzy, doświadczenia, podglądając na czym firmy, w których pracują, się wykładają, jakie błędy popełniają i czy wyciągają wnioski, czy też nie, a potem dopiero będą chcieli zakładać własne firmy na przykład. Albo niekoniecznie, bo są ludzie, którzy nie chcą zakładać własnych firm, ale są bardzo przedsiębiorczy. I tak jak robiłem, pamiętam wywiad z Markiem Piechockim, z właścicielem LPP. No to muszę Ci powiedzieć, że byłem niesamowicie zaskoczony skromnością tego człowieka, jego niesamowitą wiedzą i podejściem w ogóle i atmosferą, którą potrafił zbudować. Ja tam się przygotowałem z pytaniami, panie prezesie to, panie prezesie tamto, a wchodzę, a on mówi, mów mi Marek. I wiesz, i musiałem to wszystko pozmieniać, tak? I już to nawet słychać podczas tego wywiadu, że mówi, cześć Marku, to tak trochę nienaturalnie to wyszło. I on powiedział genialną rzecz, że on nie ma pracowników. On ma partnerów biznesowych. Wszyscy jego pracownicy są po imieniu i oni się angażują tak, jakby to była ich firma. I to jest piękne właśnie. Jest bardzo mało firm, które w ten sposób funkcjonują, bo większość firm funkcjonuje i nawet takie badania były robione przez profesora Oboja chyba, jednego z najlepszych ekspertów od strategii w Polsce. I z tych badań wyszło, że wszystkie generalnie firmy, znaczy większość, może nie wszystkie, tak, ale większość tych firm jest prowadzona z kulturą i w kulturze XVI-wiecznego folwarku. Czyli to polega na tym, że jest właściciel folwarku, trochę narcystyczny, trochę chimeryczny i ludzie przychodząc do pracy myślą, czy mogą z czymś pójść do szefa, czy jest w dobrym humorze, czy nie. No to jest chore po prostu, tak nie powinno być. I chcemy pokazywać, może nie nazywałbym tego patologiami,
ale warto pokazywać, jak nie działać. Ja pamiętam, jak pracowałem w korporacjach, bo 10 lat przeszedłem wszystkie szczeble w korporacjach po moim pierwszym bankructwie. To jak działałem w regionach, to było bardzo dobrze. Miałem bardzo dużo swobody, a jak trafiłem do Warszawy, to okazało się, że tam jest polityka i niestety po roku ewakuowałem się stamtąd. Położyłem papiery i pomyślałem sobie, że już chyba nauczyłem się w tej Warszawie, jak nie zarządzać, jak nie traktować ludzi. Wiele rzeczy na nie, ale co nie znaczy, że praca w korporacji jest czymś złym, bo teraz jak moimi klientami są korporacje właśnie, duże firmy, duże korporacje, to ja wiem, z kim rozmawiać, z kim nie rozmawiać, o czym nie rozmawiać, jakim językiem z nimi rozmawiać. Wiem, że trzeba zidentyfikować 3 bardzo ważne osoby, czyli osobę, która decyduje, osobę, która kupuje i osobę, która blokuje decyzję. I to jest chyba najważniejsza osoba. No. Jeżeli ja bym nie przeszedł tej ścieżki, którą polecam wielu młodym ludziom, którzy uczą się w ogóle przedsiębiorczości, no to musiałbym zatrudnić sobie kogoś, jakiegoś menadżera, który przeszedł tę ścieżkę, a niekoniecznie wiedziałbym, czy on dobrze postępuje. Nie? Dlatego filozofią, którą będziemy chcieli wdrażać i inspirować ludzi, zarażać ludzi poprzez audycje, które będziemy robili, no to jakby poczuć to wszystko na własnej skórze. Czyli jeżeli na przykład chcesz, nie wiem, mieć firmę księgową, to pójdź najpierw popracować trochę do firmy księgowej i zobacz, kto płaci, kto nie płaci, jakie tam są problemy, żebyś wiedział, czy wiedziała, z czym potem trzeba się borykać. Nie? Także wydaje mi się, że to jest dobra ścieżka i do tego będziemy też nakłaniali. Będziemy też w Radiu Biznes rozmawiali z ludźmi, którzy osiągnęli sukces. Czymkolwiek by ten sukces nie był, bo ludzie identyfikują czasami sukces tylko i wyłącznie z pieniędzmi. Ja naprawdę znam wielu ludzi, bo jestem członkiem wielu organizacji biznesowych. Ja znam ludzi, którzy nie są szczęśliwi, którzy niby mają pieniądze, ale nie są ludźmi sukcesu, absolutnie. Brakuje im klasy, brakuje im pewnych takich komponentów, których się nie da kupić za pieniądze po prostu. Nie? I też właśnie o tych cechach będziemy mówili w Radiu Biznes. Bo Radio Biznes, nazwa może trochę mylić, ale nie znaleźliśmy lepszej nazwy. Biznes to nie tylko i wyłącznie posiadanie firmy, ale biznes to również zarządzanie, to również bycie menadżerem, to również bycie liderem. A bycie liderem, a menadżerem to jest zupełnie co innego. Menadżerem robi nas, dyrekcja, rada nadzorcza, a liderem czynią nas serca i umysły ludzi. To jest zupełnie co innego. Także też będziemy na przykład w Radiu Biznes rekomendowali literaturę, o której nikt nie mówi. Jak jakiś czas temu robiłem wywiad z panem doktorem Sławomirem Mencenem, to muszę ci powiedzieć, że jak on mówił, to ja się cały czas uśmiechałem, bo ja właśnie to gadam moim studentom, moim wolontariuszom, to co on mówił właśnie, ale wiesz, jak to mówi doktor Sławomir Mencen, no to ma to już jakby taki ciężar gatunkowy większy. A mnie to bardzo cieszy, bo jeżeli moi studenci usłyszą Mencena, który mówi to samo co ja, no to chyba coś w tym musi być jednak, nie? Także dużo wyzwań przed Radiem Biznes i to jest taka ścieżka bardziej inspiracji niż brania ludzi na plecy i zanoszenia do krainy szczęśliwości, niż wskazywania palcem pewnych rzeczy. Absolutnie nie. Tutaj trzeba samemu wypracować sobie ścieżkę dochodzenia do sukcesu, czymkolwiek ten sukces by nie był. No to właśnie ciekawe, że tutaj podkreślasz, że jest to bardziej stan umysłu, to o czym będziemy mówili, o tej przedsiębiorczości. No bo to się tak wydaje, nie? Człowiek ma jakąś firmę, założył, więc jest przedsiębiorcą, ale jest bardzo wiele osób samozatrudnionych i bardzo ciekawą rzecz słyszałem, że takie osoby nie są właścicielami firmy, tylko oni są na
bardzo dobrze płatnym etacie co najwyżej. Więc też zupełnie inne umiejętności są potrzebne do zarządzania firmą, do zarządzania procesami, tworzenia tych procedur, rozmawiania z ludźmi, aniżeli tylko wykonywanie jakiejś ściśle specjalistycznej umiejętności, do której akurat założona firma była konieczna. Więc Znaczy wiesz co, ja znam ludzi samozatrudnionych, którzy są bardzo przedsiębiorczy. I to jest pewien etap w ich życiu, samozatrudnienie. Bo potem, jeżeli chce się skalować to, co się robi, no to potem można już być bardziej przygotowanym do przekształcenia tej swojej firmy jednoosobowej w firmę wieloosobową. właśnie niektórzy nie wychodzą poza ten etap samozatrudnienia, że mają pewne umiejętności, prowadzą tą firmę, borykają się z księgowością, podatkami i w świetle powiedzmy społeczeństwa, no to jest to przedsiębiorca, ale de facto nie rozwija swojej firmy, no bo sam ma też pewien swój sufit i pewne swoje ograniczenia. To prawda, no samemu ciężko jest zrealizować jakieś projekty, aczkolwiek są ludzie, którym to wystarcza. Nie powinniśmy się na nich gniewać. Może coś takiego się w ich życiu zadzieje, że oni stwierdzą, że jednak chcieliby coś więcej, a może się nie zadzieje w ich życiu i to im w zupełności wystarczy. Aczkolwiek idą ciężkie czasy teraz. Idą takie czasy, że trzeba, i do tego też będziemy inspirować w Radiu Biznes, nabywać pewnych kompetencji. Są dwa bardzo wąskie gardła. U ludzi, którzy są menadżerami, liderami, u osób, które prowadzą firmy, to jest komunikacja. Ludzie nie potrafią się ze sobą komunikować. Nikt nas tego nie uczy, jak się komunikować efektywnie. I drugie bardzo wąskie gardło to jest umiejętność budowania relacji. Ludzie nie potrafią budować relacji ze sobą. Nie? Tego się nie wdycha z powietrzem. Tego po prostu trzeba się nauczyć. Kiedyś uczyliśmy się tego w domu rodzinnym. Nie? Były tak zwane, dobre domy, tradycyjne domy. Ludzie pochodzili z tak zwanego towarzystwa, tak to się nazywało. I tam już dzieci widziały, uczestniczyły w tych, nie wiem, kolacjach, podglądały, jak rodzice, czy jak dziadkowie, bo kiedyś były takie domy wielopokoleniowe, gdzie dzieciaki jak wzrastały, no to mogły podglądać i to starsze pokolenie, i pokolenie swoich rodziców. Nie? Także to, wtedy więcej w ogóle było dzieci w domu. Tak? Dzieci mogły się od siebie uczyć nawzajem, pomagać sobie, komunikować się, rozwiązywać w ogóle problemy. Tak naprawdę to już te umiejętności komunikacji i umiejętności budowania relacji, to ja osobiście nabywałem też na podwórku. Wiesz, tam jak żeśmy wychodzili na podwórko bawić się, to były dzieciaki w różnym wieku. I nie można tam było, jeżeli doszło do jakiegoś konfliktu, to nie można było kogoś usunąć z Facebooka na przykład, nie? Tam trzeba było znaleźć sposób na to, że jak drugiego dnia wychodzisz na podwórko, no to już te konflikty jakby są zażegnane albo rozwiązane. Teraz tego nie ma. Dzieciaki są kompletnie bezradne. Nie? I dlatego na przykład też tak myślimy w Radiu Biznes, aby zrobić też takie pasmo właśnie dla dzieci. Z bajkami terapeutycznymi, z bajkami. Także wiesz, tak jak na przykład, nie wiem, dzieci się kładą spać, rodzice przestali czytać w ogóle dzieciom, to może warto, aby na przykład było takie pasmo dla dzieciaków wtedy, kiedy one idą spać, nie wiem, oczywiście w różnym wieku i tam na przykład będą czytane bajki, które rozwijają przedsiębiorczość, talenty, umiejętność komunikowania się. Bo to są proste rzeczy. Tam, wiesz, bajki dla dzieci to jest czarne i białe, nie? Gdzie od razu wiadomo, kto jest czarnym charakterem, od razu wiadomo, kto jest po dobrej stronie mocy. No tutaj mniej więcej właśnie nakreśliliśmy, co będziemy przedstawiać w audycjach Radia Biznes, że będziemy uczyli takiego przedsiębiorczego myślenia, ale wtedy dla kogo jest skierowany ten przekaz? Nie tylko, jak się domyślam, dla przedsiębiorców, nie tylko dla osób samozatrudnionych, nie tylko dla osób, które powiedzmy chcą wejść w branżę. Dla kogo to jest skierowane? A jeżeli może będzie prosić Tobie odpowiedzieć, dla kogo nie jest skierowane? Znaczy, wiesz co, to prościej by mi było właśnie, dla kogo nie jest to skierowane. To nie jest skierowane dla ludzi, którzy nie chcą się rozwijać.
to nie będzie dla ludzi, którym się wydaje albo są przeświadczeni, bo oni przeważnie są przeświadczeni, że wiedzą już wszystko, że mają receptę na każdy problem. Tacy ludzie tam... Trochę telewizja, że tak powiem, hoduje takie społeczeństwo. No więc właśnie, aczkolwiek jeżeli powiedzmy ktoś chce posłuchać sobie o tym, w jaki sposób osiągać sukcesy, no to najprawdopodobniej znajdzie coś dla siebie na pewno w Radiu Biznes. No, mamy już sporo ludzi, którzy chcą tam tworzyć treści, chcą tworzyć content i to są ludzie z różnych dziedzin, z różnych branż, także ja jestem spokojny o to, że każdy znajdzie coś dla siebie. A jakie przykładowo treści będą poruszane? Wiesz co, no na pewno, skoro Radio Biznes, to na pewno samorozwój, czyli na co zwrócić uwagę na różnych etapach rozwoju, czyli czym się zainteresować, jakie cechy w sobie rozwijać, jak na przykład jesteśmy na studiach, albo jeszcze wcześniej, jak jesteśmy w liceum. Jak wybrać kierunek studiów w ogóle. Ja od wielu, wielu lat podczas takiego Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości jestem zapraszany do liceów, do szkół średnich, wtedy jeszcze do gimnazjów, żebym pogadał trochę z tymi dzieciakami o tym, dlaczego warto znaleźć odpowiedź, szukać odpowiedzi. Po co ja tak naprawdę tutaj na tym świecie jestem? Wiesz, to może trochę tak górnolotnie, szumnie brzmi, ale ludzie sobie nie zadają takiego pytania. Nie? Żyją jakoś takim pędem, nie zastanawiając się nad tym. No ale żyjemy w takiej erze, że tak powiem, konsumpcjonizmu, więc ludzie raczej zaspokajają swoje bieżące potrzeby, nie myśląc o tym, co będzie potem. Aczkolwiek idą takie czasy, że będą musieli zacząć myśleć. Także na pewno będzie to dla licealiści coś znajdą dla siebie, dzieciaczki coś dla siebie znajdą na pewno, ludzie, którzy są na studiach na przykład, różnych studiach i już na przykład chcieliby się nauczyć pewnych zachowań, nabyć pewnych kompetencji, które im się przydadzą w życiu zawodowym. Bo bardzo często i z moimi studentami tak jest, że ja muszę na początku nimi trochę potrząsnąć, żeby oni się obudzili, żeby coś tam zaczęło do nich docierać. Nie mówię tutaj o tych studentach niestacjonarnych, to są już dorośli ludzie, także mówię o tych studentach, którzy mają lat tam 20 parę na przykład, już są po maturze, to są pierwsze, drugie roczniki. I na przykład można też się przygotować w czasie tych studiów do tego, co ja tak naprawdę po tych studiach chcę robić. No jeżeli ktoś poszedł na studia po to, żeby zrobić przyjemność swoim rodzicom, a kompletnie go to nie kręci, no to jeszcze jest szansa na to, żeby po prostu coś zmienił w tym życiu. Też będziemy nakłaniali ludzi do tego, żeby też dogrzebywali się do swojego potencjału. Też będziemy podawali tam różnego rodzaju sposoby na to, jak stwierdzić, czy się kopiemy z koniem obecnie, czy nie. Chociażby ja od ponad dekady już ze wszystkimi moimi studentami, wolontariuszami, fundacji, klientami robię test Gallupa na talenty. To jest takie narzędzie, które było tworzone 30 lat przez Instytut Gallupa, jeden z najlepszych instytutów badawczych na świecie i prace nad tym kosztowały jakieś tam ponad $1 miliard. Także praktycznie wszyscy, którzy ten test Gallupa, a to jest tylko jedna rzecz, robią ten test Gallupa na talenty i poznają swoje talenty, zmieniają swoje życie po prostu. To jest droga na skróty i do takiej też drogi na skróty będziemy nakłaniali właśnie ludzi. Ale nie do takiej drogi na skróty, jak to ludzie to postrzegają. Bo po to, żeby w życiu było łatwiej, to na początku musi być naprawdę ciężko. Nie? Właśnie tutaj jest też dużo, zawsze się wydaje, dużo ogólników jest, słuchając różnych wywiadów, że tutaj tak mamy się zachowywać, tak mamy myśleć. Ludzie często wpadają w taki, można powiedzieć, trans słuchania różnych mądrych ludzi, audycji, ale de facto co konkretnego mogą z tego wynieść? Jak to może wpłynąć na ich życie? Bo fajnie właśnie słuchać tego, jak sobie radzą w życiu ludzie sukcesu, ale jak to może się przełożyć na takiego słuchacza? Jeżeli tylko się posłucha i nic się z tym nie robi, no to nic się nie zadzieje. To nie ma takiej opcji nawet. Więc
jeżeli coś się komuś spodoba, no to fajnie, gdyby próbował to wdrożyć w życie. Oczywiście ludzie boją się tego wdrażać, bo boją się popełniania błędów. Co jak mi nie wyjdzie, co jak będą się śmiali ze mnie i tak dalej. Ale też w Radiu Biznes będziemy nakłaniali do tego, aby ludzie angażowali się, przyjmowali pewne role i sprawdzali się w tych rolach. Jest wiele organizacji społecznych, do których warto się zapisać i warto przyjąć tam pewne role. To jest na przykład, nie wiem, Toastmasters. To są różne organizacje typu fundacje, stowarzyszenia, dzięki którym można popełniać błędy. Nikt tam łba nie urwie za popełnienie błędu, a wręcz cię pochwalą, że okej, fajnie, czyli doświadczyłeś, jakie wnioski z tego wyciągnąłeś. Tam też można znaleźć mentorów. Też będziemy nakłaniali ludzi do tego, żeby posiadali mentorów. Mentor to jest człowiek, który ma wiedzę, doświadczenie, chce się tym dzielić i umie się tym dzielić. Także też będziemy, w fundacji mamy taki projekt Practice Makes Perfect, gdzie ludzie bardzo zaangażowani w projekty fundacji mają szansę odbyć takie sesje mentoringowe z ludźmi, którzy mają niekwestionowane doświadczenie i sukces w różnych branżach, w różnych obszarach. To są też ludzie z listy 100 najbogatszych Polaków. Kto ma taką szansę w ogóle, żeby mieć sesje mentoringowe z człowiekiem, który jest na liście 100 najbogatszych Polaków. No i też to, co będziemy robili, to będziemy kładli nacisk na wartości. Nie takie wartości, o których się mówi, a się ich nie przestrzega, ale będziemy dokładnie mówili, jakie wartości warto przestrzegać, aby osiągać sukcesy. Właśnie zauważyłem, że ludzie często, może nie często, to tak też może mi się wydaje, że odpalają sobie te różne wywiady, żeby posłuchać rozpoznawalnych ludzi, którzy osiągnęli jakiś sukces i mają jakiś dowód społeczny, że im w życiu wyszło i szukają takich złotych środków na zasadzie, żeby to przełożyć na swoje życie. I nie ma w tym nic złego, ale na przykład ktoś inwestuje w nieruchomości, zajmuje się obrotem nieruchomościami, mu to wychodzi, wie i mówi, że to jest teraz dobre. I no to ja jako słuchacz wejdę w to, no bo on tak powiedział. I potem się okazuje, że jednak nie wychodzi. Inny mówi, że może transport teraz jest na topie. No to wchodzę w transport. I wydaje mi się, że na początku, jak ludzie zaczynają to oglądać, najbardziej chyba popularne na początku filmy to zawsze zatytułowane Biedny a bogaty. Czyli co muszę zrobić tak jak on, to będę też bogaty. I takie jest początkowe myślenie. Mi się wydaje, że też nie do końca o to chodzi, bo każdemu działa co innego. Jak ja na początku zacząłem oglądać, no to oglądałem, słuchałem i w pewnym momencie, tak powiem, to troszeczkę tak jakby się spędzało, jeżeli się spędza ileś godzin czy na żywo ludźmi, czy tylko słuchając, no to się przejmuje pewne sposoby myślenia. I też zauważyłem przyjmować te sposoby myślenia i potem oni mówili, no to słuchaj, trzeba czytać książki, czytać to. Ja nie czytałem na początku, no to zacząłem czytać. A potem mówią, słuchaj, musisz się spotykać z ludźmi. No to dobra, no to zacząłem spotykać się z ludźmi. I po tych iluś miesiącach, latach oglądania tych ludzi, jakby myśląc już jak oni i czytając, mając jakiś taki obraz tego świata, byłem w stanie się z tymi ludźmi dogadać. I mi się wydaje, że największą wartością właśnie z oglądania audycji tych ludzi było to, że przejąłem ich sposób myślenia i po prostu miałem o czym rozmawiać z innymi podobnymi ludźmi już na żywo. Nie kopiowania ich ruchów, tylko właśnie wbicia się w te środowisko. Co potem zauważyłem, że na przykład coraz mniej mam tematów do rozmawiania ze starymi znajomymi. Bo jeżeli wchodzisz na pewien poziom, to musisz zmienić środowisko. Tak, i mi się wydaje, że może to powinniśmy tak naprawdę oczekiwać. Nie oczekiwać tego, że dostaniemy złoty środek, zainwestuj w to, zrób to osiągniesz sukces. Bo iluś zainwestowało swój czas i osiągnęło, a iluś zainwestowało i straciło na tym. Trzeba znaleźć coś swojego, ale przede wszystkim rozumieć ten sposób myślenia, bo to jedno jest stałe. Jeden może inwestować w to, drugi w to, trzeci w to, ale myślenie mają podobne. Wiesz co, na początku jak ludzie chcą inwestować, to nie mają zbyt wiele pieniędzy na te inwestycje, a każdy człowiek sukcesu, niekwestionowanego sukcesu, powie ci, że najlepszą inwestycją na początku, kiedy nie masz zbyt dużo pieniędzy, jest inwestycja w siebie. No, także wiesz, my też w Radiu Biznes będziemy pokazywali te ścieżki, którymi warto podążać. To nie jest tak, że tam będziemy dawali, wiesz, przepis na szybki sukces. Absolutnie nie. Według mnie angażowanie się i branie na siebie pewnych ról jest najlepszym sposobem właśnie, tak? Czyli wiedza, czyli to będziemy też podawali literaturę, którą warto czytać,
nie ma znaczenia, w jakim kierunku chce się pójść. Tak? Są pewne książki, które warto czytać. I to nie są książki typu dasz radę, tak, że nie wiem, pisanie afirmacji, tak zwana ta cała psychologia pozytywna. Ja akurat nie popieram tego, bo, że tak powiem, myślenie pozytywne może prowadzić na manowce. Pozytywne nastawienie jest zupełnie czymś innym, bo to pozytywne nastawienie daje nam możliwość do działania. Chcemy próbować, chcemy działać, ale według mnie, takie są moje doświadczenia, to co trzeba na początku zrobić, to trzeba odnaleźć swój fundament tak naprawdę. Tak? Czyli z czym tak naprawdę przyszliśmy na świat, żeby po prostu się nie kopać z koniem. I do tego też będziemy inspirować w Radiu Biznes. A jak to zrobić, no to, że tak powiem, dowiecie się wszyscy, jak będziecie słuchali audycji. Dokładnie. A to fajnym właśnie, tym pierwszym krokiem jest właśnie ten test Gallupa. Tu daje fundamenty każdemu indywidualnie. Dokładnie, i to jest podstawa. Jest No też trzeba też wiedzieć, co z tym zrobić dalej, Tak. no, ale my w Fundacji Ludzie pracujemy z ludźmi, czyli każda osoba, która jest zaangażowana w jakiś projekt fundacji, w tym wypadku na przykład w Radio Biznes, ma szansę przejść tę ścieżkę z profesjonalistami. Mamy tutaj, będziemy mieli te audycje skierowane właśnie do ludzi z różnymi osobami, działających w różnych branżach, mających różne kompetencje. Czy oprócz tego będzie też jakaś możliwość współpracy z Radiem Biznes? Jak najbardziej. To jest tak, jak w fundacji mamy, że fundacja jest dla wszystkich, ale nie dla każdego. Mamy pewne wytyczne, które trzeba spełnić. Jeżeli ktoś ma dobry głos, wyznaje pewne wartości, pasjonuje się takimi rzeczami, o których potrafi fajnie opowiadać, to jak najbardziej na stronie Radia Biznes jest adres mailowy. Można się skontaktować z Martą De Martini-Dwoja, która jest koordynatorem tego projektu, jest dyrektor zarządzającą i jakby ona decyduje o tej ścieżce. Potem jak będziemy te struktury bardziej rozbudowywać, to będzie odpowiedni dział, do którego będzie można się zgłosić. A właśnie warto tutaj, chciałem także wspomnieć o tym, że jest możliwość współpracy, bo też zauważyłem, że bardzo często się słucha tych różnych wywiadów, ale jest zawsze taka ściana, że no niby chciałbym poznać człowieka, może chciałbym nawet z nimi działać, ale mam pewne takie opory, boję się, jestem niepewny tego, ale jak tak się rzeczywiście wprost powie, że jesteśmy otwarci na współpracę, no to ludzie także bardziej chętnie piszą, no i jest okazja właśnie podjęcia bardzo fajnej współpracy, znalezienia bardzo fajnych ludzi. Jak najbardziej ja w swojej karierze spotykałem fantastycznych ludzi, którzy mieli bardzo dużo do powiedzenia, fajnych rzeczy, mieli bardzo ciekawe pasje, ale nie mieli szansy w ogóle, no bo wiesz, no dostać się gdzieś tam do radia, być zaproszonym chociażby, żeby o tym poopowiadać, to wcale nie jest takie proste. A tutaj jesteśmy otwarci na różne możliwości. Jeżeli ktoś chciałby opowiedzieć swoją historię, albo chciałby, nie wiem, jakiś cykl zrobić dla Radia Biznes, to my też nauczymy, jak to robić. No, czyli to może być zielona osoba, nigdy nie nagrywająca. Jak przyjdzie do nas i spełni pewne warunki, bo też będzie proces rekrutacyjny, no to będziemy mieli też mentorów i ludzi, którzy będą tego uczyli. A no takiej wiedzy się nie da kupić za pieniądze. Tak? Także jest to taki projekt, który już z samego założenia ma kształcić ludzi do tego, żeby potem mogli zdobyć taką pracę na przykład, albo wiedzieć, czego wymagać od firm, od których będą kupowali na przykład jakieś usługi, żeby im makaronu na uszy nie nawijali. Nie? Ja jak poszedłem do szkoły filmowej, do łódzkiej szkoły filmowej, to nie poszedłem tam po to, żeby być kierownikiem produkcji i pracować gdzieś tam na jakimś planie, ale po to, żeby dowiedzieć się, czego ja tak naprawdę mam wymagać od ekip filmowych, z którymi ewentualnie będę pracował. No i to mi dało na przykład to, że jak teraz tworzymy Radio Biznes, to wiem jakby czego wymagać od pewnych ludzi. Tak? A głównie to jest tak, że ja stoję w cieniu tylko i wyłącznie z głosem doradczym. No? To jest kwestia znalezienia odpowiednich ludzi do odpowiednich ról.
Tak. No to jest tu właśnie szansa. Na początku zawsze jest ten problem, że nawet wiem co, wiem jak, ale nie mam kontaktów, nie mam wejść. Ale też na przykład będziemy mieli dosyć sporo autorów cyklów, audycji. To mogą być wywiady na przykład z ciekawymi ludźmi, to mogą być felietony, które będą ci twórcy tworzyli dla nas cyklicznie na przykład, żeby w ten sposób mogą też sobie budować swoją markę osobistą. Nie? Jeżeli ktoś, no bo tak, można robić samemu jakieś podcasty, zamieszczać to sobie gdzieś tam, nie wiem, na Anchorze, na Spotify'u, ale wiesz, my to radio stworzyliśmy właśnie dla tych ludzi, którzy chcieliby robić audycje, a nie podcasty, żeby to jakoś tak brzmiało trochę lepiej. Jak sobie wpiszą na przykład do swojego CV, że działali w Radiu Biznes, no jestem święcie przekonany, że już niebawem to Radio Biznes będzie rozpoznawalne. Bo na przykład już samo logo Radia Biznes było stworzone przy współudziale jednej z najlepszych firm brandingowych w Polsce. A jest to wynikiem relacji, które ja nawiązałem z firmą, która robiła logo branding dla Orlenu, dla Poczty Polskiej, dla Urzędu Prezydenta Polski. Także no to, że tak powiem, są duże szanse na to, że pomimo tego, że na razie jesteśmy jakimś małym radiem, że dopiero zaczynamy, to może się to naprawdę bardzo ciekawie rozwinąć i też będziemy współpracowali. Nie będziemy się zamykali na współpracę, ale będziemy współpracowali też z innymi rozgłośniami, od których będziemy się uczyć i będziemy się wymieniali na przykład materiałami. Także to może być naprawdę bardzo ciekawa i owocna współpraca dla tych osób, które będą z nami współpracowały. Wizja jest dosyć ciekawa. A tak podsumowując, jaka jest misja Radia Biznes? Misja Radia Biznes jest bardzo podobna do misji Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów. Brzmi ona w ten sposób. Pomóż mi osiągnąć sukces samemu. Jest to trochę taka parafraza takiej misji Marii Montessori, która tworzyła domy dziecięce i to brzmiało pomóż mi zrobić to samemu. Czyli my trzymamy ręce z tyłu i inspirujemy tylko ludzi do tego, żeby samemu osiągnęli sukces. Radość wtedy jest o wiele większa, o wiele więcej ludzie się uczą i szybciej, no bo najlepszą formą uczenia się jest aktywna forma, czyli rzeczywiste działanie. Uczymy się, no tak jak dzieci się uczą, tak? Dzieci się uczą poprzez rzeczywiste działanie, poprzez próbowanie, działania, potem jak idą do szkoły, to się okazuje, że one się inaczej muszą uczyć, tak? Że siedzą na tyłkach, muszą a się wiercą, prawda? No bo do tej pory jeszcze nie były przyzwyczajone, znaczy teraz to już są inne czasy, tak? Bo teraz dzieci siedzą przed tymi komputerami, mamy nowy rodzaj ludzi, to jest homo tableticus czy homo tabletis. No. Misja jest bardzo prosta. Nie dajemy ryby, ale też nie dajemy nawet wędki, tak? Czyli my inspirujemy do tego, żeby samemu sobie wystrugać wędkę i uczyć się łowić takie sztuki, które chce się łowić i żeby każda następna wędka lepsza cieszyła człowieka. Ja pamiętam, moja pierwsza wędka była z Leszczyny. Naprawdę. Ja z bardzo biednej rodziny pochodzę i jak ja się cieszyłem, jak dostałem takiego starego bambusa, na którego mogłem już wędkować, nie? Potem kupiłem sobie, sam odłożyłem na ruskiego teleskopa taką wędkę teleskopową, która się gięła w środku, a nie na zewnątrz. No i po prostu rewelacja, bo gdybym miał od razu wędkę węglową najwyższych, to ja nie wiem, czy to by mnie tak bardzo cieszyło. Tak, docenia się to, co się zdobywa ciężką pracą. Ciężką jak ciężką, efektywną. Taką pracą, z której powiedzmy, która cieszy generalnie, bo ludzie bardzo często sami usiłują dochodzić do sukcesów, a ja jestem takiego zdania, że warto mieć mentorów. Czyli ludzi, którzy przytrzymają na przykład za włosy, jak tam pójdziesz pod wodę, mogą też przestrzec przed pewnymi działaniami bezsensownymi. Nie? Na pewno przyspieszają to dojście do celu. Tak jak właśnie zauważyłem, można
mieć całe życie pracować nad czymś i mieć na przykład 60 lat doświadczenia w jakiejś dziedzinie, a można tę wiedzę i umiejętności czerpać od innych, którzy też poświęcili powiedzmy te swoje 30, 40, 50 lat i efektywnie mieć w wieku tam powiedzmy 30 lat doświadczenie rzędu 200 lat. To prawda, jeżeli kształcisz dwie cechy. Komunikatywność i umiejętność budowania relacji. Bo jeżeli tych cech nie masz, to wątpię, żebyś mógł pracować z mentorami. Nie? Żeby pracować z mentorami, żeby mieć mentorów, to po pierwsze łatwiej jest, będąc w jakiejś organizacji, która może tego nauczyć, a po drugie trzeba uczyć się komunikatywności, umiejętności budowania relacji, żeby te relacje nawiązać z tymi mentorami. No bo dlaczego on ma się dzielić z tobą swoją wiedzą, jeżeli nie ma z tobą żadnych relacji? Nie? I też działka w ogóle psychologii relacji, umiejętność budowania relacji też będzie takim podstawowym elementem w Radiu Biznes. Bo to ludzie mają w tym obszarze ogromne deficyty. Czyli można powiedzieć, tym będzie właśnie Radio Biznes. Będą kolejne także audycje i w tym skromnym gestem zakończymy pierwszą część, a zaraz będzie druga część związana właśnie w tematyce zarządzania ludźmi, czyli już po części poruszyliśmy ten temat, ale teraz go dokładniej omówimy i rozwiniemy. No i jeszcze tak na koniec takie hasło Radio Biznes łączy ludzi. Radio Biznes.